Późna pora. Późna u mnie, ale jeszcze późniejsza u was. Jak zwykle poczekam, aż YouTube wam przypomni i jak zwykle przypominam też, żeby zasubskrybować kanał. Jest dużo nowych osób, bo i te treści, które od niedawna przekazuję, są może bardziej nietypowe, nowe, niepasujące do starej wersji mnie. Widzę, że już się pojawiacie. Super, cieszę się. Ja mam jakiś problem z oczami i mrugam strasznie, więc się nie zdziwcie się, że będę tutaj siedziała tak trochę ślipiała. Próbowałam sobie pomóc trochę okularami, ale pokażę wam, jaki był efekt. Taki, że się światło odbija. Więc, doszłam do wniosku, że nie będę wam tak, opowiadać, bo, nie tylko wy się nie będziecie mogli skupić na tym, co ja mówię, ale ja sama nie będę mogła się skupić. Więc, więc będę tak będę mrugać. Trochę wyglądam, jakbym płakała. Nie, nie płakałam dzisiaj. To nie efekt, to nie krwawy księżyc zrobił dzisiaj ze mną takie straszne rzeczy. Jutro mam wizytę u okulisty, zobaczymy co mi powie. Jesteście? Ach, 156 osób, super. Ach, i błysk w oczy w 2 okach. To nawet nie w oczach, tylko w okach się zrobiły. Kuleczki. I dobra, 2 minutki minęły, lecimy. Lecimy, bo ja nie ukrywam, że potrzebuję, pozamykać te oczęta dzisiaj. No dobrze, kochani. Krwawy księżyc. Generalnie jest tyle narracji. Jestem pewna, że od wczoraj i dzisiaj już czytałyście i czytaliście od sasa do lasa, od lewej do prawej, albo jakieś narracje duchowe, albo jakieś narracje religijne, albo jakieś e, rozwojowe, a może jakieś astrologiczne, a może jakieś astronomiczne. Więc ja dzisiaj nie w tą stronę. Ja dzisiaj chcę zaprosić was do czegoś zupełnie innego. Chcę was zaprosić na ziemię z powrotem. I spojrzeć na to zaćmienie, spojrzeć na krwawy księżyc, tak naprawdę na te zaćmienia, które są, od zupełnie innej strony. Takiej, żeby zdjąć z tego jakieś narracje, a żeby naprawdę wykorzystać ten czas. Nie w oczekiwaniu, aż krwawy księżyc coś za ciebie zrobi magicznego, tylko żeby pozadawać sobie różne pytania, spotkać się ze sobą. Więc będzie dzisiaj bardzo prosto, a jednocześnie czuję, że bardzo mocno. Czym jest zaćmienie? Dlaczego mówimy, że to jest krwawy księżyc? Bo to jest całkowite zaćmienie księżyca i w momencie, kiedy e, jest przysłonięty ten księżyc, to w efekcie rozproszenia światła w atmosferze widzimy to jako czerwony kolor. I księżyc odbija światło słońca. W podstawówce już znamy ten fakt. Ja bym chciała się na nim dzisiaj zatrzymać przede wszystkim. Dlatego, że kiedy, zobaczcie, kiedy to światło jest przysłonięte, robi się ciemno. Kiedy księżycowi zabierzemy światło księżyca, światło słońca, księżyc robi się ciemny. Więc ja bym dzisiaj chciała was zaprosić do tego zabierania światła i tego momentu, w którym
kiedy zabierze się prawdziwe światło, jaka prawda wychodzi na jaw? Co wychodzi na światło? Bo dla mnie zaćmienia są takim przypomnieniem, wskazaniem i zaproszeniem do tego, nie do tego, żeby patrzeć w niebo, tylko do tego, żeby przyjrzeć się sobie. Bo skoro zaćmienie to jest ten moment, w którym przestaje działać światło, które nie należy do księżyca, to patrząc na to metaforycznie pod naszym kątem, to zaćmienie to jest ten moment, w którym ty masz szansę zobaczyć, co się dzieje, kiedy przestaje działać światło, które ty odbijasz, które ty pożyczasz, które ty używasz, a które tak naprawdę nie jest twoje. Więc ja wiem, że każdy z nas chciałby być słońcem, ale skoro zaćmienie, to zapraszam was do tej drugiej metafory, do tej drugiej perspektywy. W jaki sposób ty odbijasz światło? W relacjach? W relacjach ze światem zewnętrznym, w relacjach partnerskich, w pracy? Ja sobie powypisywałam kilka takich najbardziej charakterystycznych naszych zachowań księżycowych. Ile kobiet czuje się wartościowa tylko wtedy, kiedy ma partnera? I to jeszcze czuje się wartościowa dopiero wtedy, kiedy ma określonego partnera. Kiedy ma partnera, który jest słońcem. I wtedy ona używa, ona korzysta z jego światła. Nie mówię, że w drugą stronę tak nie jest, tak? Nie mówię, że nie ma mężczyzn, którzy nie korzystają ze światła kobiety, ale skoro ten kanał jeszcze jest dedykowany kobietom, to skupiam się na tej części i mówię bardziej do pań. Więc kiedy czujesz się wartościowa? Czy czujesz się wartościowa wtedy, kiedy ten partner jest, kiedy on daje ci, dzieli się z tobą swoim światłem? Może czujesz się wartościowa, kiedy twoją tożsamością jest żona albo jego kobieta? A kiedy on się oddala, to ty gaśniesz. Kiedy przestaje cię podziwiać, to ty gaśniesz. Kiedy odchodzi, to ty gaśniesz. A może w innych relacjach masz coś takiego, że chwalisz się życiem swoich znajomych, tym, w jakim gronie się obracasz, jakie talenty, jakie osiągnięcia mają twoi znajomi albo twoi najbliżsi. To jest też odbijanie cudzego światła. A może robisz to w grupach? Tak naprawdę ja widzę, jak media społecznościowe funkcjonują, szczególnie takie wirtualne grupy, jak wszyscy są mocni w gębie, w krytykowaniu, w poniżaniu, w byciu nieżyczliwym, w oskarżaniu, w interpretowaniu. To jest odbijanie światła grupy, odbijanie światła anonimowości. Pytanie, czy byłabyś w stanie powiedzieć dokładnie to samo, w, stojąc naprzeciwko tej osoby, kimkolwiek ona jest? To jest też odbijanie światła. Czasami to jest odbijanie światła swojego nauczyciela. Jesteśmy mistrzami w cytowaniu innych, dzieleniu się mądrościami innych. Nauczyciela, przewodnika, coacha, guru, mentora.
to jest dalej odbijanie cudzego światła. A kiedy ty zaczniesz mieć swój głos, kiedy ty zaczniesz dzielić się swoim głosem, kiedy ty uświadomisz sobie, że jesteś źródłem, zaraz do tego jeszcze dojdę. I w pracy, w ogóle tożsamości, ale zaraz o tożsamości wyrzuciłam na bok. Ja widzę, jak wiele osób utożsamia się ze swoim stanowiskiem, z firmą, dla której pracuję. Jakiś czas temu byłam gdzieś w gronie znajomych, gdzie byłam jedyną osobą, która ma własny biznes. I nie mówię, że to jest dobrze albo źle, ja nie czułam się wcale lepsza ani gorsza. Natomiast fascynowało mnie to, jak tam było 2 dyrektorów 2 firm, jak oni utożsamiali się z korporacjami, dla których pracowali. Ja najpierw jak słuchałam, nie wiedziałam, co oni robią, to ja myślałam, że to on kupuje firmy, to on zrobił fuzję, to on podpisał jakiś wielki kontrakt, to on zatrudnia 1000 osób. A nagle się okazało nie, że to jest międzynarodowa korporacja, która to robi. I to jest też odbijanie czyjegoś światła. I no fajnie, jeżeli jest to stanowisko, jest prestiżowe miejsce, w którym pracujesz. Pytanie, co by się stało, gdyby to zniknęło? Co w momencie, kiedy stracisz pracę? Co w momencie, kiedy, nie wiem, firma zbankrutuje? Co w momencie, kiedy nie masz tytułu, nie masz, nikt na ciebie nie patrzy, nie masz tych zasobów, które nie są twoje, tylko masz złudne poczucie, że to są twoje. Okay. Więc czy wtedy wiesz, kim jesteś? Kiedy się rozbierze ciebie z tej otoczki. I to najbardziej jest widoczne przy tożsamościach. My się tak mocno utożsamiamy, tak głęboko wchodzimy w rolę. Ja. Ja ta silna, ja ta świadoma, ja ten prezes, ja przewodnik, ja coach, ja uzdrowiciel, ja matka, ja partnerka. I to są wszystko role. Role odbijają światło. Role mają funkcję relacyjną, czyli bez tego punktu zewnętrznego, bez tego źródła zewnętrznego, ta rola nie istnieje. Ona się natychmiast zaciemnia, ona natychmiast przestaje istnieć. Więc te role, one dają nam jakiś kształt, one nam dają poczucie bycia kimś, bycie tego ja, ale tak naprawdę one nie są źródłem. I jedną z takich mocniejszych doświadczeń po przebudzeniu jest oddzielenie się od tych ról, oddzielenie się od tych tożsamości, uświadomienie sobie, że ja mogę grać te role, ale nie muszę. Nie jestem nimi. Słuchałam ostatnio jakiegoś fajnego, starszego wywiadu z Jimem Carreyem i on mówił: No, ja grałem wiele ról. Najbardziej interesująca to była rola Jima Carreya. Tak, tę rolę grałem dość długo. E, Do pewnego momentu nawet mnie bardzo kręciła. I I to jest już taki bardziej zaawansowany poziom, żeby być w stanie oddzielić się od tej roli ja. Nie tylko od tej roli, która się wiąże ze światem zewnętrznym, ale ja w relacji ze światem zewnętrznym. Więc to tyle ta część o zaćmieniach. A do tego jeszcze mamy tą pannę, która tutaj króluje w tym zaćmieniu, prowadzi je. No i astrologicznie panna to jest analiza, poprawianie, uporządkowanie, dopracowywanie, ale również kontrola. Kontrola szczegółów. I teraz zobaczcie, co ciekawego się dzieje, kiedy gaszą światło.
kiedy przychodzi ciemność, kiedy przychodzi zaćmienie. Bo jak jest ciemno, to kontrola przestaje działać, no bo co możesz zrobić z tą ciemnością? No przecież jej nie zoptymalizujesz, nie wypolerujesz, nie możesz jej poprawić, nie możesz jej kontrolować. I to jest bardzo ciekawy element tego czasu teraz, tego zaćmienia, bo to zaproszenie do tego, aby przestać kontrolować i aby poddać się tej ciemności. I pytanie tak naprawdę dzisiaj nie brzmi to, odbijać czy nie odbijać, czy przestać odbijać albo jak przestać odbijać. Bo dużo ważniejsze jest to, czym jest Twoje własne światło. Bo my je mamy, każdy z nas je ma. My mamy to wewnętrzne źródło. Pytanie, czy masz jego świadomość, czy z niego korzystasz? Bo najczęściej my tak długo byliśmy tym księżycem korzystającym ze światła słońca albo słońc i tak bardzo się uzależniliśmy od, od tego zewnętrznego źródła, że zapominamy, że my potrafimy świecić również, że potrafimy, że mamy to nasze własne źródło. I nie będę tutaj wchodzić w jakieś tam duchowe albo mistyczne koncepty, tylko tak bardzo prosto. Czym jest nasze własne źródło? To jest ta spójność między tym, co czujesz, a tym, co mówisz. To jest zdolność e, do podejmowania decyzji wtedy, kiedy nie masz aplauzu, wtedy, kiedy nie masz obserwatorów obok siebie. To jest zdolność do tego, żeby coś osiągać dla siebie, a nie pod publikę. To jest tak naprawdę to jest ten moment, kim jestem, kiedy nikt nie patrzy. Czy masz świadomość, jak nikt nie patrzy, czy masz świadomość, że jesteś słońcem? Czy masz wtedy dużo mocniejsze poczucie, że jesteś księżycem, które spędza życie na odbijaniu czyjegoś światła, na pożyczaniu czyjegoś światła? I nam się wydaje, że to światło to jest jakieś nie wiadomo co, że jest jakieś spektakularne i w ogóle jak będę świecić, to tutaj wszyscy mają to widzieć i będą to widzieć. A to nasze własne światło, ono wcale nie jest spektakularne. Ono nie jest głośne i ono nie potrzebuje sceny. To jest właśnie to. Możesz być sam ze sobą, możesz być sama ze sobą, nie mieć obserwatorów, nie mieć aplauzu, nie mieć tytułu. I masz poczucie swojego źródła, masz poczucie swojego słońca, wewnętrznego słońca. I tego nikt nam nie jest w stanie zabrać. W momencie, kiedy to sobie uzmysłowisz, to nie ma nic większego niż to, a jednocześnie nie ma nic prostszego niż to. Ja bardzo lubię to określenie, którego Adamus używa. Elegancko proste. To jest wtedy elegancko proste. I dla mnie to własne światło to wcale nie jest żaden błysk. To jest stabilność. To jest to, że ja wiem, kim jestem bez kontekstu relacyjnego. Ja znam moją wartość bez kontekstu relacyjnego. Bez względu na to, czy ktoś mnie chwali, czy ktoś mnie krytykuje, czy ktoś ze mną chce być, czy nie chce ze mną być, czy zachowuje się tak czy śmak wobec mnie, czy zachowuje się super, czy zachowuje się beznadziejnie, to w żaden sposób nie wpływa na moją wartość, to w żaden sposób nie wpływa na moje światło, to w żaden sposób nie wpływa na moje źródło i na moją stabilność. I ja widzę, jak tylko kwestia jest tego, że żeby doświadczyć tego swojego źródła i tego swojego światła, to
potrzebujemy przestać odbijać. Czyli najpierw potrzebujesz wyjść z roli księżyca, żeby uświadomić sobie, że jednak zawsze byłaś słońcem. I to jest bardzo trudny moment, bo tak jak powiedziałam, jesteśmy tak często przyzwyczajeni do tego, że do tej zależności, do tego kontekstu relacyjnego, że boimy się zaćmienia, że boimy się przestać odbijać to światło. Bo wiemy bardzo dobrze, że jak przestaniemy odbijać, to nastąpi co? Ciemność. I my się bardzo boimy ciemności. I może tak, tak troszkę na marginesie, ale może dlatego te zaćmienia są tak mocne energetycznie, bo wszyscy się boją ciemności. To jest archetypowe. Dzisiaj może mniej, ale kiedyś księżyc prowadził. Księżyc dawał światło w nocy. I teraz w momencie, kiedy jest zaćmienie, no to następuje totalna ciemność. Ciemność zawsze się kojarzyła z czymś niebezpiecznym. A ciemność to jest to miejsce spotkania ze sobą. Więc ja wiem, że to jest trudne, ale zapraszam do tego z całego serca, żeby przestać odbijać cudze światło. I tak nastąpi ciemność. To ci gwarantuję. Zrobi się ciemno. Zrobi się ciemno, kiedy przestaniesz być idealną partnerką, idealną matką, idealną uczennicą, idealną liderką, idealną wersją siebie, tą najlepszą wersją siebie. Tak, zrobi się ciemno. Tak, pojawi się cisza. I tak to będzie Twoje zaćmienie. To będzie ten moment, w którym przestaniesz odbijać cudze światło i będziesz mogła w tej ciemności dużo łatwiej odnaleźć zalążki swojego światła. Kiedy świeci dużo reflektorów, bardzo trudno nam jest zobaczyć nowy punkt. Kiedy jest widna noc, trudno nam zobaczyć świetliki. A kiedy jest widna noc, ciemno nam zobaczyć gwiazdy. A im większa ciemność, tym łatwiej zobaczyć te subtelne punkty światła, te subtelne słoneczka. I takie słoneczko mamy w sobie. Takie źródło mamy w sobie. Ale tak jak powiedziałam, zobaczysz je tylko wtedy, kiedy pozwolisz sobie na to zaćmienie i na tą ciemność. I wtedy to źródło, ono nie zniknie, nawet jeżeli ktoś przestanie ci bić brawo. Nawet jeżeli przestanie cię podziwiać. Nawet jeżeli odklei się wasz kontekst relacyjny, bez względu na to, jaki on miałby być. I zostawiam cię na koniec z kilkoma pytaniami, które czuję, że mogą być praktyczne w tej praktyce, w tym doświadczaniu tego przechodzenia i odkrywania, wychodzenia z odbijania światła, używania pożyczonego światła i zobaczenia, gdzie jest moje światło, co jest moim światłem, co jest moim źródłem. Pierwsze pytanie to, gdzie moja wartość zależy od czyjejś obecności? Gdzie, w jakim obszarze, w jakim temacie moja wartość zależy od czyjejś obecności? Tak mi przyszło teraz, jak zadałam to pytanie, że to jest bardzo często e, pytanie, którego nie zadają sobie twórcy cyfrowi. Ludzie, którzy coś
wnoszą wartościowego, ale uzależniają swoją wartość od obecności, od ilości followersów, od ilości lajków, od tego, czy komentarze są pozytywne, czy są negatywne. I w ten sposób, uzależniając swoją wartość od czyjejś obecności, nawet nie wiedzą kiedy przestają być słońcem, a stają się księżycem. Totalnie zależnym od odbijania światła, od komentarzy, od feedbacków, od tego, co inni o mnie myślą. Jeżeli oni uważają, że to jest wartościowe, to to jest wartościowe. A jak oni uważają, że to jest niewartościowe, to to nie jest wartościowe. Więc gdzie Twoja wartość zależy od czyjejś obecności? I w czym się to objawia? Może w różnych obszarach w czymś innym. Drugie pytanie. Gdzie, czyli znowu gdzie, w jakim obszarze czuję się pusta bez roli? To jest puszka Pandory. Bo my jesteśmy tak mocno w rolach, te role tak bardzo nas utożsamiają, że jak ja zapraszam kobiety do tego, żeby pozdejmowały z siebie te role i te tożsamości, to one nawet nie wiedzą, jak to zrobić, nie wiedzą, o czym ja mówię, a przede wszystkim myślą, że jeżeli na przykład zdejmę rolę matki, to wtedy porzucę swoje dzieci. To jest przerażające, że wydaje nam się, że albo jestem przyklejona, albo ja matka, albo w ogóle nie jestem matką. Tak jakby nie było innych opcji, jakby nie było odpowiedzialności bez zależności. I tak jakby nie było różnych form odpowiedzialności w relacji, chociażby z dziećmi. Więc bez jakiej roli, gdzie albo w jakim obszarze czuję się pusta bez roli? Często tą rolą, taką już bardziej świadomą albo mniej, jest rola ratowniczki, albo tej wyrozumiałej, albo tej dobrej córki. Nawet częstą rolą, bez której czujemy się puści, to jest rola na przykład czarnej owcy w rodzinie. Ja się czuję trochę pusta przez to, że nie jestem utożsamiana za mocno z żadną rolą. To znaczy, że jesteś utożsamiona z przekonaniem, że rola daje ci wartość. Czyli wracamy do pierwszego pytania. Gdzie wartość zależy od czyjejś obecności? I tą czyjąś obecnością może być Twoja rola albo jej brak. Także zawsze się zapędzi wróg. Spoko. Kolejne pytanie. Czy umiem podjąć decyzję bez konsultowania jej z całym światem, albo bez oczekiwania na opinię całego świata? I zdefiniuj sobie sama, co to znaczy dla ciebie cały świat. Bo ten cały świat to może być twój partner, to może być twoja przyjaciółka, to może być twoja rodzina, to nawet może być twoje dziecko. Ja znam kobiety, które konsultują wszystko ze swoimi dziećmi. Więc czy umiem podjąć decyzję bez konsultowania jej z całym światem? Albo bez oczekiwania na opinię całego świata? I ostatnie pytanie. Czy umiem być spokojna? Czy umiem być bez napięcia? Albo czy czuję się bezpieczna, gdy nikt mnie nie oświetla? Czy umiem być spokojna? Czy umiem być bez napięcia?
Czy czuję się bezpieczna, kiedy nikt mnie nie oświetla? Tutaj najczęściej będą się włączały tematy rany z dzieciństwa. Kiedy nie dostaliśmy wystarczająco dużo uważności i uwagi, to w życiu dorosłym najczęściej jakikolwiek brak uwagi, mniejsza uwaga, mniejsze oświetlanie i doświetlanie będzie powodowało napięcie, będzie powodowało niepokój, będzie tak naprawdę powodowało poczucie braku bezpieczeństwa. I było tam wcześniej pytanie, jak to zapełnić? Kochanie, jak to zapełnić? To jest pytanie za 1 000 000 punktów, a co najmniej na 10 godzin wykładów. Więc powiem tylko o tej części. Te pytania Wam pomogą. Ale nie można iść za szybko do jaków. Najpierw trzeba posiedzieć sobie w tych pytaniach. Najpierw trzeba poczuć, co tak naprawdę się dzieje w moim ciele. I to, od czego ja bym zaczęła, to pytanie, kim jestem, jak nikt nie patrzy. Jak się czuję, jak nikt nie patrzy. Jak się czuję, jak nikt mnie nie oświetla. Jak się czuję, kiedy nie ma żadnego słońca koło mnie. Czy mam poczucie stabilności? Czy mam poczucie swojej mocy? Czy mam poczucie tego, że jestem swoim własnym źródłem? A jeżeli nie, to wejść w tą ciemność, wyłączyć, zrobić zaćmienie, odłączyć się od tego zewnętrznego światła i w tej ciemności zacząć szukać najdrobniejszych źródeł własnego wewnętrznego światła. A co jeśli się tak nie czuję, to znaczy jak? Ja wcześniej świeciłam, a teraz się zbieram po rozpadzie. To uwaga jeszcze na jedną rzecz. To dziękuję za ten komentarz, bo on mi oświetlił jeszcze jedną wersję, jeszcze jedną opcję, bardzo ciekawą. Że ja wcześniej świeciłam. Bardzo często my udajemy, że jesteśmy słońcem. Kiedy uwierzyliśmy w to, że nie ma nikogo, kto by świecił, to my wtedy wybieramy sobie taką rolę, żeby świecić. Ale to jest sztuczne światło. To nie jest bycie słońcem, to jest bycie jakimś reflektorem, który, e, który świeci na pozostałe księżyce. Jakoś ja film Truman Show oglądałam wtedy, kiedy on wyszedł. To już Boże, ile to było? 20 parę lat temu podejrzewam, albo więcej. Nie, więcej, za 30? Nie jestem taka stara. Ale dobrze 20 coś. I nie wiem dlaczego, ale po raz któryś mi wyświetla się właśnie taki reflektor, jak teraz rozmawiamy o tym sztuczności świecenia. Zobaczcie, jak wiele osób, i może to same macie, bo ja widzę to szczególnie przy kobietach, ta odpowiedzialność za nastrój innych, odpowiedzialna za to, żeby innym było dobrze, inni byli zadowoleni. To jest wtedy, ja nie mam tak naprawdę własnego źródła, nie czuję swojego źródła, ale
z jakimiś supermocami zaczynam świecić innym. I to też jest rola. To bycie takim sztucznym światłem to też jest rola, bo uwierzyłyśmy, że nikt inny tego nie zrobi, albo uwierzyłyśmy, że albo zrobiłyśmy to, żeby nas inni zaakceptowali, żeby zobaczyli naszą wartość. No bo przecież no to jest genialna strategia. No jeżeli są same księżyce dookoła i nagle się pojawia ktoś i mówi: ja was tutaj oświetlę, no to jest czad, no to po prostu wszyscy tam wow, bez ciebie sobie nie poradzimy. Ale to też może być strategia. To też może nie być tak naprawdę z własnego źródła, więc zwróćcie na to również uwagę. I czekajcie, bo coś mi się tutaj przestawiło. Więc zacznij od tego, żeby przestać odbijać czyjeś światło. Skoro księżyc może w czasie zaćmienia, jakoś świat się nie zawala, to ty też możesz przestać. I tak prawdopodobnie, na 100%, nawet nieprawdopodobnie, na 100% zrobi się na chwilę ciemno. I nie gwarantuję, że ta chwila będzie bardzo krótką chwilą. Może być trochę dłuższą. Tak, zrobi się ciemno. Ale to może być twoja prawdziwa noc, może pierwsza w życiu. Twoje pierwsze zaciemnienie po to, żebyś mogła wreszcie poprzyglądać się i odnaleźć swoje światło i swoje źródło. Najpierw takie może być malutkie, może to być wyglądać jak dioda, ale gwarantuję ci, że jak się na tym skupisz, jak zaczniesz je pielęgnować, to ono zacznie rosnąć, zacznie się rozwijać. Na tym polega wolność. Na tym polega dochodzenie do suwerenności. I na tym tak naprawdę polega miłość nie tylko do siebie, ale i do innych. Bo jeżeli my odkryjemy w sobie to swoje światło, to też będziemy inspiracją dla innych, żeby oni odnajdywali je w sobie. Okay. Hmm. To mnie uderzyło, że świecę jakby sztucznym światłem ostrym, a nie moim wewnętrznym, spokojnym. No, fajny wątek do tego, żeby sobie usiąść w ciemności i zobaczyć, czym jest to sztuczne światło. Jakie jest jego źródło? Dlaczego masz je włączone? I gdzie jest źródło tego wewnętrznego, spokojnego światła? Ono tam jest. Tylko z jakiegoś powodu prawdopodobnie poczułaś, że lepsze, bardziej efektywne, bezpieczniejsze, bardziej relacyjne będzie to sztuczne, ostre światło. Jak rozpoznać, czy masz sztuczne, czy prawdziwe światło? Będąc światłem, są dni w ciemności, kiedy nie świecimy. Ale czy to jest oznaka księżyca? Jeszcze raz powiem to, co powiedziałam wcześniej. Dla mnie świecenie to nie jest błysk. Dla mnie świecenie oznacza stabilność. Więc możesz być w tej ciemności bez świecenia. Pytanie, czy jesteś stabilna w tej ciemności? Czy jesteś w niej tak samo bezpieczna, tak samo spokojna i tak samo bez napięcia, jak w świetle? To jest dla mnie sprawdzian tego, na ile
mamy w sobie prawdziwe światło. Chyba odpowiedziałam też na to kolejne pytanie. Tym odpowiedzią chyba odpowiedziałam też na to, co w momentach zwątpienia i przeciążenia. To oznacza, że nie jest się w mocy, że nie jest się własnym źródłem. Własnym źródłem jesteśmy zawsze, natomiast zapominamy o tym. W momentach zwątpienia i przeciążenia wierzymy bardziej swojemu umysłowi, aniżeli sobie. Bo zwątpienie i przeciążenie, takie intelektualne, mentalne, to leci z głowy. To nie ma nic wspólnego z naszą prawdziwą mocą. Jeżeli jest ciało przeciążone, to będzie się miało poczucie własnej mocy, ale jednocześnie będzie się wiedziało, że troszkę się nadwyrężyło. To zupełnie inne, to zupełnie jakby analiza dwóch innych case'ów, dwóch innych osób. Jak zacząć odnajdywać swoje światło? Przestać odbijać cudze światło. Po prostu. Jeszcze raz powiem, dopóki odbijamy, dopóki bawimy się w zabawę w pożyczanie czyjegoś światła, bardzo trudno będzie nam odnaleźć swoje, bo po prostu nie da rady podzielić uwagi. Jeżeli skupiasz się na pożyczaniu światła, to nie jesteś w tym samym czasie w stanie skupić się na sprawdzaniu i stabilizowaniu swojego wewnętrznego. Stabilizacja w czym? Stabilizacja we wszystkim. Ta wewnętrzna stabilizacja jest po prostu stabilizacją. Ja ostatnio w nagraniu, w ramach mm, Rozwój bez iluzji dawałam przykład drzewa, że drzewo ma trzon, drzewo ma pień. Także w czym on jest stabilny? No jest stabilny. Czy on jest stabilny w mocy? No, może też, ale to jest ta stabilizacja wewnętrzna. Ta stabilizacja oznacza decyzyjność z poziomu ciała, ta stabilizacja oznacza brak napięcia, ta stabilizacja oznacza poczucie spokoju. Ta stabilizacja oznacza em, spójność i integralność pomiędzy tym, co mówimy, tym, co czujemy, tym, co robimy, albo co zaniechamy. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To jest wtedy stabilizacja. Stabilizacja e, przejawia się w naszej klarowności, w naszej jasności. Kiedy nie ma analizowania, czy to jest dobre, czy to jest niedobre i 150 przypadków. Nie, to po prostu to jest jasne, to wypływa. To nie jest stabilizacja. Okej. To poczucie źródła, poczucie bycia źródła dla siebie. Że zawsze możesz wziąć z siebie. I tutaj ja wiem, że wiele osób jest w poczuciu braku, więc jak ja mówię o tym, że możesz wziąć z siebie, no to będzie nieprawda, ja mam za mało, ja nie mam, ja nie jestem swoim źródłem. Dlatego biorę skądś. Ale to jest iluzja, to jest jedna z tych większych iluzji, w które uwierzyliśmy i dlatego cierpimy. Gdybyśmy przypomnieli sobie i znaleźli to źródło w sobie, to znika natychmiast poczucie braku. A jak znika poczucie braku, to naprawdę znika poczucie lęku. O, to też pytanie o tym, jak wygląda stabilność. Znika poczucie lęku, bo znika poczucie braku, bo znika zależność, bo znika kontekst relacyjny. I to wcale nie znaczy, że nagle nie chce mi się mieć kontaktu z nikim i najlepiej to by się było w pustelni. Nie, po prostu zmienia się ten kontekst. On się robi suwerenny, on nie ma zależności, co wcale nie oznacza, że nie będzie bliskości.
Będzie bliskość, ale ta bliskość będzie z wyboru, a nie z musu. To nie będzie kontrakt, tak jak bardzo często jest, a już na pewno bardzo często było. To jest zupełnie, zupełnie inna jakość. Bardzo często ludzie się boją tego, że jak będą suwerenni, jak będą swoim własnym źródłem, to nie będą chcieli wchodzić w relacje, w związki. Ale jeżeli tak myślą, jeżeli boją się tego, to znaczy, że uwierzyli, że albo jesteśmy zależni, albo nie jesteśmy razem. A jest ta trzecia droga, tak powiedziałam, tego wyboru. Ja jestem pełnią, ty jesteś pełnią, i wtedy spotykamy się do tego, żeby mnożyć. Kiedyś mówiłam, że 1+1 to jest 3, tworzy się synergia. Ostatnio słyszałam dużo fajniejsze porównanie, że 1 i 1 to jest 11. Powiedziałam, to mi się nawet bardziej podoba. Więc kochani, możemy tutaj wchodzić głębiej, możemy filozofować, ale ja uważam, że w ogóle nie potrzeba tego. Ja bym chciała, żeby wziąć na tapetę te 4 pytania, które wam podałam. I zachęcam do tego, żeby zacząć od dzisiaj patrzeć na te zjawiska astrologiczno, astronomiczno, duchowe. Nie z perspektywy tego, co one nam zrobią, tylko z perspektywy tego, co one chcą nam pokazać, bo one nam nic nie robią. Mamy wolną wolę i możesz wykorzystać coś, a możesz nie wykorzystać czegoś. Możesz wykorzystać deszcz do tego, żeby zebrać wodę, a możesz wykorzystać też do tego, żeby się powściekać, że jest brzydka pogoda. Więc ja bym tworzyła ten kontekst, tworzyłabym narrację, która coś ci daje, zamiast wchodzić w te narracje, które są takimi pustymi narracjami. Powiem wam, że ja osobiście jestem zmęczona czytaniem o tym, że co tutaj robi zaćmienie i to krwawe. Ono nam zrobi tak dużo i tak mało, na ile jesteśmy gotowi, ale raczej tak dużo i tak mało, na ile my w to wejdziemy, świadomie, decyzją. A ja widzę, że bardzo wiele osób utknęło w tych szczególnie duchowych narracjach, że teraz o, krwawy księżyc, to ja zapalę kadzidełko i tutaj poczekam, aż ten krwawy księżyc zrobi mi robotę. Mm-mm. Koniec końców to jest twoje spotkanie z tobą. To są, może mogą być jakieś lepsze wglądy w tej ciemności, ale potem co z tym zrobisz? Jak wyjdzie słońce, co z tym zrobisz? Jak wzejdzie to słońce, co z tym zrobisz od następnego poranka? To już jest w twoich rękach, kochanie. I czekanie na kolejne zaćmienie, albo kolejny portal, albo kolejną bramę, albo kolejny nie wiadomo co, to można tak naprawdę zmarnować swoje życie. Więc cofam pytanie o świeczkę. Ups. Także naprawdę to, co ty zrobisz i nie może nie być żadnego portalu, możesz to zrobić 5 marca albo 2 marca, gdzie nie ma żadnych podwójnych numerków. Jak akurat tego dnia stwierdzisz, że jesteś gotowa na spotkanie ze swoją prawdą, ale nie tylko gotowa, żeby ją zobaczyć, ale gotowa z niej żyć i gotowa ją wprowadzić w życie, to od tego momentu zaczyna się twój portal. Od tego momentu zaczyna się twoja brama. Bez względu na to, czy to jest synchronizowane z astrologiczno-astronomiczno-numerologiczną wersją, czy też nie. Także przestańmy czekać, aż góra za nas coś zrobi. Do roboty. Ściskam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za taką dużą obecność. Widocznie to zaćmienie tak zrobiło. Tak was przyciągnęło tutaj. Ten trzeci tak sprawił. Śmieję się oczywiście. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że słuchacie, dziękuję za wasze rozkminki, za wasze pytania. Są zawsze bardzo inspirujące i też zachęcają mnie do, do moich dalszych rozkminek.
Miłego wieczoru i do zobaczenia pewnie pojutrze w kolejnym odcinku e, rozwoju bez iluzji. Buziaki. Miłego wieczoru. I miłego zaćmienia, i miłego po zaćmieniu, i miłego trzeciego, i miłego trzeciego, czwartego, i czwartego, trzeciego. W każdym momencie. Zasługujemy na to i naprawdę to jest bardzo, bardzo możliwe. Buziaczki. Dobranoc.